Ile razy ci powtarzałam? Nie chcę już, rozumiesz, mamo? Ale ja się o ciebie martwię, Karolinko. Nie martwisz się, tylko chcesz mi układać życie, a ja tego nienawidzę. Nie przesadzaj. Nie przesadzam! Ile można tego słuchać? Nie chcę faceta już! Ja w twoim wieku miałam już męża i dziecko. Tak, i tylko się z nim kłóciłaś. A na dziecko leczysz swoje kompleksy. Kompleksy? Kompleksy? Wychodzę. I dobrze! Dziś w odcinku Marta ma nowego przyjaciela. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kornel Wieczorek. Zapraszamy, zapraszamy. Młody mężczyzna zostaje zmuszony do zaręczyn. Czy ty wyjdziesz za mnie? Dzieci, kochane, ja całe życie na to czekałam. Tak się cieszę. Znany obieży świat zostaje okradziony. Dzień dobry. Dzień dobry. Wy macie mój baner podobno. Pan Doba, Aleksander Doba. No tak, i rano jak patrzyłem w lustro, to byłem ja. Cześć. No cześć. O, cześć Martusia. No jak tam na uczelni? W porządku. No, obiad masz w kuchni. O, dziękuję. Pranie też ci poskładałam. Mamuś, mówiłam, że zrobię to sama. No, ale nie ma sprawy, to żaden wysiłek. Marta, a może dziś byśmy poszli do kina? Wiesz, na ten film, o którym tak opowiadałaś, ten francuski. Czy wy moglibyście przestać obchodzić się ze mną jak z jakimś jajkiem? No ale o co ci chodzi, córeczko? No to, że ciągle jest, że zrobiliście dla mnie to, zrobiliście dla mnie tamto, kino, obiad, pranie. No Marta, no troszczymy się o ciebie, no chcemy być mili. No to co w tym złego? Ja naprawdę doceniam, że się troszczycie. Ale chciałabym, żebyście traktowali mnie normalnie. No ale co to znaczy normalnie? To znaczy, że sama mogę sobie coś ugotować albo poskładać pranie. Nie trzeba wokół mnie cały czas skakać. Po prostu chciałabym, żeby było tak jak wcześniej. Dobrze? No ale my chcielibyśmy... Dobrze. No już dobrze, przepraszamy. Dziękuję. No, niestety na kino nie mam dzisiaj czasu. No, szkoda. Nie chcieliśmy kolejny raz stracić Marty. Dlatego próbowaliśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby czuła się dobrze. Ale może faktycznie trochę z Becią przesadzaliśmy. No, cały śmietnik nam zapchali, no. Mówiłem, żeby zamknąć na kłódkę. No i co ty, Roman, te śmieci tutaj zniosłeś? No, to nie są zwykłe śmieci, no. Śmieciarze się o nie normalnie bili, no to przegoniłem ich, żeby wziąć to tutaj i zobaczyć, co to jest, no. Aleksander Doba. Coś mi tam mówi. Przepraszam, mam nadzieję, że telefony nie są ze śmietnika. Nie, no proszę pani, nówka sztuka, tylko używane. No, a tam w śmietniku to jeszcze pełno jakichś papierów jest. Dobra, Roman, na razie zanieś to na zaplecze, a później się tym zajmiemy, okej? No dobra, później, tak. Kłótnia nurków śmietnikowych nad naszym koszem wskazywała na to, że ktoś wrzucił tam coś ciekawego. Postanowiłem sprawdzić, o co toczyła się walka. O, co to robisz? Obiad ci zrobiłam. Przecież bym sobie zrobiła. Tak, wczoraj mówiłaś, że jesteś zajęta, że będziesz poprawiać jakieś klasówki, więc chciałam pomóc. Mamo, możemy porozmawiać? Przepraszam, że tak wczoraj naskoczyłam na ciebie. Ja po prostu mam dosyć tej ciągłej nadopiekuńczości z twojej strony. Karolcia, ja po prostu dbam o ciebie. A kto ma dbać jak nie mama? Męża nie masz. No ty ciągle swoje. Ja nie chcę faceta.
Tyle razy ci to tłumaczyłam. Czemu nie rozumiesz? Głupio robisz, Ale czemu? bo masz coraz mniej czasu. I ja też mam. A ja chciałabym cię zobaczyć na ślubnym kobiercu. To znowu. No i co? To, że niby zaczynasz ode mnie, ale zawsze kończysz na sobie. Ty byś chciała, żebym kogoś miała. Ty byś chciała ślubu. Przestań, córcia. Słuchaj, to jest moje szczęście, moje życie i moje decyzje. Ja nie chcę szukać męża na siłę, bo ty tego chcesz. Przestań, mówię. Rozumiesz? Przestań. Cześć. Cześć. No i co? No i nic, no. Mariusz przepadł jak kamień w wodę. Tyle to i ja wiem. No wiesz, no Mariusz to zawodowiec, no telefonu nie używa, no i nie wiadomo czym jeździ. A ci goście, z którymi się spotykał, może przez nich? To też nic nie da. A ten gość, którego Mariusz skasował pod blokiem? Wiesz, no wybudził się, no ale nie chce współpracować, no twierdzi, że nic nie wie. No ale bądź dobrej myśli, no. Ja bym się o Mariusza nie martwił. Bardziej martwiłbym się o całą resztę. Gdy Mariusz wpadał w kłopoty, to zazwyczaj miało to poważne konsekwencje. Czułam, że i tak mogło być tym razem. Bałam się o niego, o siebie, o dziewczynki. Ja po prostu chciałam spokojnie żyć. Podaj mi to ze stołu. Taka papierologia, żeby jeden kurs nauczycielski zrobić. To nic przy tym, co wyprawia moja mama. Co tym razem? Facet. Czyli stara sprawa. W czym problem? Bo robi się coraz bardziej upierdliwa. Ile razy ja mam mówić, że nie chcę z nikim być? No wiesz, młodsza się nie robisz, prawda? Odezwał się. Ta sama klasa w liceum i też sam. No dobra, już koniec. No przecież wiesz, o co mi chodzi. Boże, co ja mam robić? Przecież ona się nie odczepi. Może z nią porozmawiaj. No co ty nie powiesz? Myślisz, że nie próbowałam? A jakby tak... Masz pomysł, to dawaj. Biorę w ciemno. Nie no, bo tak sobie pomyślałem, że... Jakby powiedzieć, że jesteśmy razem. Nie, zwariowałeś. Czemu? Znamy się tyle lat. Pracujemy razem, twoja matka mnie lubi. Uwierzy. To czemu niby wcześniej bym jej tego nie powiedziała? Bo się wstydziłaś, bałaś się uczucia do kolegi. Czy jakoś tak, nie wiem, no coś wymyślisz. W każdym razie będziesz miała spokój od matki. A co potem? A potem powiesz, że nie wyszło i tyle. Nie, to głupie. To wolisz, żeby gadała? Możemy poudawać i zyskasz czas, żeby znaleźć sobie... Chyba, żeby uciec z kraju. Nie, nie możemy tak zrobić. To bez sensu. A, witam. Chodźcie, zapraszam. Cześć, Kasperek. Cześć. Może ciasta? Nie jesteśmy tu na kawę i ciasto. Musimy porozmawiać. Stało się coś? Spokojnie, pani Wiktorio, nic złego. Co takiego? Okłamywałam cię. W jakiej sprawie? Damsko-męskiej. To znaczy? Kacperek, no powiedz za nią, bo przecież mi się słabo robi. Karolina ma faceta. Tak? Kogo? Znam go? Bardzo dobrze go znasz. Jesteśmy razem. Co? O matko! Jak ja się cieszę, dzieci! Niechże was uściskam! Ajajaj, jak dobrze! Julcia? Coś się stało? No nie, po prostu Marysia jest jeszcze na zajęciach i nie chciałam siedzieć sama w domu. A wiadomo coś o tacie? Nie. Rozmawiałam z Betonem, ale nic nie wiedzą. Nie mogą go namierzyć. Boję się o niego. Wiem, ja też. Musimy czekać.
Prędzej czy później się czegoś dowiemy. No ale kiedy? Nie wiem. Mogę tu zostać, odrobię lekcję i... No pewnie. Dzięki. Zaraz skończymy pracę i później wrócimy razem do domu, dobrze? Okej. To idź do socjalu. Wszystkie przeżywałyśmy zniknięcie Mariusza, ale Julka najbardziej. W końcu została teraz bez mamy i taty. Musiałam zrobić wszystko, żeby czuła się przy mnie bezpiecznie, mimo że bałam się o Mariusza tak samo jak ona. Proszę. Proszę. Pani nie pije? Ach, Kacperku, po tym wszystkim to by mi serce wyskoczyło. Ale dlaczego mi nie mówiliście? No tyle czasu się znamy. To jakoś samo przyszło. Nie chcieliśmy przyspieszać i... No i ostatnio takie sceny robiłaś. Sceny. Bo wiedziałam, że tobą trzeba wstrząsnąć. Bez tego to byście się do końca świata nie zdecydowali. Ale się udało. No, pięknie. Ja to zawsze wiedziałam, że macie się ku sobie. Naprawdę? Pewnie. Ach, pamiętam, jak tańczyliście razem na studniówce. Kacper taki przystojniak, a ty taka dama, jak z obrazka. Kiedy to było? Dawno, no właśnie. Potem razem na studia, teraz uczycie w tej samej szkole, no ale pod latarnią najciemniej. To teraz już nie musisz się martwić. Nie, teraz nie muszę. A kiedy ślub? Najpierw jakieś zaręczyny i tak dalej. Zresztą nie mamy pieniędzy na zaręczyny, prawda? Musimy na to odłożyć. Wspólne życie to poważne decyzje. Mamy czas. Ale ja nie mam czasu, kochani. No oczywiście nie przymuszam. Ale jakby co, to pieniądze nie są problemem. No, pomyślcie. Skąd macie rzeczy Aleksandra Doby, bo leżą na zapleczu? Nie no, Doby to jest tylko ten baner, reszta to jakieś plakaty i samoloty. No ale skąd ten baner? Pan Doba u was był? Nie wiem, może przyszedł i wrzucił nam do śmietnika. Dziwne. Wyrzuciłby swoje banery? A może mu nie były potrzebne, no zresztą sam miałem sprawdzić, kto nam je tutaj podrzucił. Julcia, ale kto to jest ten Doba? To jest podróżnik. Przepłynął cały Atlantyk swoim kajakiem. No dziecko, no jak, Atlantyk, kajakiem. No naprawdę, był u nas w szkole 2 dni temu. No i miał ze sobą te banery. Tam są rozrysowane wszystkie jego trasy. Poważnie? Weź mi to pokaż. Dobry wieczór. O, cześć Angelka. Dobry wieczór. Stało się coś? A nie, skąd? No, wiesz co, po prostu rozmawialiśmy z Kazimierzem o sytuacji z Mariuszem i stwierdziliśmy, że może potrzebujesz pomocy albo zastępstwa. Roman nakablował, że zawalam? No co ty, gdzie tam? No po prostu martwimy się o ciebie. No jak się trzymasz? No jak? Jak tylko zaczęło się układać po śmierci Jacka i po tych przejściach z porwaniem Marysi, to znowu musiało się coś spieprzyć. No, możesz spokojnie wziąć wolne. Ja cię zastąpię. A ty możesz być z dziewczynkami. One teraz tego potrzebują. Być może. No, moim zdaniem tak byłoby lepiej. No, jeśli uznasz, że tego chcesz, no to tylko daj znać. Ja nie wiem, jak będzie lepiej, ale dziękuję. Bardzo doceniam propozycję. Dziękuję. No nie ma sprawy, no. Trzymaj się, kochana. Doceniałam troskę Barskich, jednak denerwowało mnie, że moje życie prywatne znowu jest w centrum uwagi. Postanowiłam jednak wziąć wolne. Faktycznie powinnam być przy dziewczynkach, a nie w pracy. Po co wyskoczyłeś z tymi zaręczynami? To ona wypaliła z tym ślubem. Łagodziłem. To był zły pomysł. Trzeba było jakoś przemyśleć najpierw, co powiemy, a nie tak na wariata. No bez przesady, no nie było tak źle. Wcale się nie uspokoiła, wręcz przeciwnie, tylko się nakręciła. Zaczęła nas popędzać. Po prostu się ucieszyła. Była w szoku. Nie przejmuj się. Poudajemy trochę, a potem pomyślimy,
co dalej? Może masz rację. W końcu, co nam może zrobić? No dokładnie. A teraz przynajmniej masz spokój. To co, narzeczona? Pójdziemy do mnie? Kolacja? Wspólna kąpiel? Dobra, nie wczuwaj się tak. Chodźmy, jutro mam na 8. Następnego dnia rano w Lombardzie zamiast Angeliki zjawiła się zastępująca ją Beata. Nie rozbiło i jeszcze to. Ostrożnie, ostrożnie. Chciałam to zastawić. Pilnie. A coś się stało? A i to jak? Córka potrzebuje na ślub i wesele. No co, zabieram się za wycenę. Dziękuję. Angelika podjęła dobrą decyzję. Dla mnie zastąpienie jej w Lombardzie nie było wielkim obciążeniem, a ona i dziewczynki powinny jak najwięcej czasu spędzać razem w tych trudnych chwilach. No, to cuzamen do kupy, tam taradam. 2,850 pod zastaw. Może być? Pewnie. Ładna sumka. To poproszę dowodzik, a ja już wpisuję dokumenty. Już. No, pewnie pani szczęśliwa. A co? A kiedy się zięć oświadczył? Właściwie to się nie oświadczył. A skąd ten ślub i wesele? Bo ja wiem, że to przez brak pieniędzy. A, i dlatego się nie oświadcza. Oboje są nauczycielami, zarabiają niewiele. A moja córka jest rozważna i nie chce tak na wariata. Dołożę im i będzie akurat na małą uroczystość rodzinną. Proszę, pani dowodzik. Dziękuję. I tutaj się podpisać jeden egzemplarz dla pani. Dobrze. Tak. A ja już daję gotóweczkę. O, jaki piękny pierścionek. A ten, taki to by wyglądał cudnie na palcu mojej Karolinki. A tak z ciekawości, ile? Który? Ten. 700 zł. Dużo. Ale by się Karolinka ucieszyła. Proszę bardzo, gotóweczka. No i co, może go pani od razu kupić? Co ty, Romek? No, pani będzie kupowała pierścionek zaręczynowy dla córki, daj spokój. No dlaczego nie? My mamy z córką podobny gust. No, ale to chyba raczej zięć powinien kupić, tak? Powinien. Ale jakoś nie kupuje. Widać było, że klientce bardzo zależało na tym, żeby wydać córkę za mąż. Tylko ciekawiło mnie, co na to córka. Cześć! Cześć, Kacper! Dzień dobry. Dobrze, że cię tu złapałam, bo biegać za tobą po szkole, zresztą to niezręczne. Co niby? Musimy porozmawiać. Coś się stało? Rozwiązałam twój problem. Jaki problem? Oj, nie udawaj, nie udawaj. Rozmawialiście wczoraj o pieniądzach. Nic się nie bój. Jak się oświadczysz, dam wam i na ślub, i na małe wesele. Ale Kwestię mieszkaniową też rozwiązałam. Wymienimy się. wymienimy? Aha. Ja pójdę mieszkać do Karolci, a wy weźmiecie moje. No po co mi takie duże mieszkanie? A dla was jak znalazł? Doceniam, ale nie możemy przyjmować takich prezentów. Nie możecie. Musicie. A te 2 wolne pokoje to będą dla dzieci. Dzieci? No tak. No, tylko że najpierw musisz się oświadczyć. Masz pierścionek? Wolałbym trochę poczekać. Mamy teraz też szkolenia zawodowe, na to wydaje. Ale mówiłam ci, pieniędzmi się nie przejmuj. No i nie czekaj, bo Karolcia ci ucieknie. Przepraszam, dzwonek. Muszę lecieć. Do widzenia. Przegadamy to jeszcze. Do widzenia.
No, a co ty tutaj tak wsiąkłeś? Jeszcze wystawiasz te przedmioty na aukcję? Nie no, już dawno wystawiłem. Teraz czytam o tym podróżniku, co to o nim Julka mówiła. A, no i co z nim? No ten Doba to jest naprawdę niezły kozak. On naprawdę przepłynął ocean kajakiem, no. I to ponoć 3 razy, no. Niesamowity, no. Szefowa zobaczy. No, proszę zobaczyć, no i to taki dziadek. Znaczy, nie to, że broda, tylko w ogóle, no facet po 70. Ja to kiedyś na koloniach próbowałem pływać kajakiem, no ale to mi się po 10 minutach znudziło. A wiesz, że o nim podobno pisali w Timesie i w National Geographic? Nie no, ja czytałem tylko po polsku. No ale dziwne, dlaczego on podrzucił nam te rzeczy? No baner i w ogóle, no trochę tego było. No to nie wiem, napisz do niego i zapytaj. Przecież musi mieć jakąś stronę internetową. No ale co, no napiszę, dlaczego podrzuca pan nam śmieci? No przecież nie wyrzucił, tylko zgubił. Może zgubił. No, ty patrz tutaj. No dobra, to napiszę. No. Niesamowite. Łatwo było znaleźć tego Dobę i do niego napisać. Te wszystkie socjalne media ułatwiają sprawę. No, zwłaszcza jeśli chodzi o znanego podróżnika. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry! A co, rozmyśliła się pani, czy znowu chce coś zostawić? Wręcz przeciwnie. Chcę kupić pierścionek. A co z zięciem? A rozmawiałam z nim. On bardzo chce, tylko jeszcze się krępuje. A może nie chce i się miga? Nie no, krępuje się tymi pieniędzmi. Ach, taki zakochany, że chciałby kupić coś droższego i dlatego mu wstyd. Ale tu przecież chodzi o symbol. No, przede wszystkim o miłość. O, wiedziałam, że pani mnie zrozumie. O miłość. I dlatego muszę pomóc. Proszę mi pokazać. Co to był za chłop z tego narzeczonego? Żeby samemu pierścionka nie kupować? Chociaż z drugiej strony, może to niekupowanie nie było takie głupie. No i na pewno tańsze. Wiedziałam, że tak będzie. Matce odbiło. Chce się zamienić mieszkaniami. Planuje nam ślub i wesele. I dzieci. Nawet mnie nie denerwuj. Też się poczułem trochę nieswojo. Ciekawe, skąd ma na to pieniądze. Emeryter ma tyle co nic, a teraz za wszystko chce płacić. Może odkładała na ciebie. Musiałaby z 10 lat ciułać. Na to by nie ciułała tyle czasu? Musimy porozmawiać z mamą, zanim odda nerkę za nasz udawany związek. Widzisz, co ja z nią mam? Razem mamy. Przestań, przecież to udawany związek. No ale w sumie mógłby być prawdziwy. Kogo wieś? No hej! Wpadłam na kawkę. Byłam tu niedaleko na zakupach. A, dzień dobry. Widzę, że jesteście razem. Bardzo dobrze. Bycia, proszę, gorąca herbatka, kochanie. O, dziękuję ci, kochanie. No i co tam w Lombardzie? Wszystko dobrze. Tak? Ale wiesz co, no, co z tym Mariuszem się dzieje? No, Angelika była taka roztrzęsiona. A co, rozmawiałeś z nią? No tak, ale no, nic nie wiadomo. Jest tam. Nie ma co się przejmować na zapas. Mariusz umie sobie, wiesz, poradzić. No może, no ale jednak. No w sumie dobrze, że ją zastąpiłam. No też tak uważam. No, trzeba im pomagać, to już trochę jak rodzina. Bycia, ale jestem z ciebie dumny. Ty? No. No nic takiego. A, dla ciebie może nie, ale Angelika i dziewczynki na pewno ci są wdzięczne. Myślisz? Kto to? To do mnie. Do ciebie? Do mnie. Dobry wieczór. No, dobry wieczór. Kornel Wieczorek. Zapraszamy, zapraszamy. No ja jestem Beata, a to jest mój mąż Kazimierz. Może napijesz się herbaty albo kawy? No, Dziękuję, nie trzeba. Mamy projekt do wykonania, prawda?
właśnie, mamy strasznie dużo pracy. Idziemy? Tak. To była dla nas miła niespodzianka. Marta nie przyprowadziła do domu chłopaka od czasów Lolka. Niby tylko kolega, ale wiadomo, różnie bywa. Karolinko, tam w kuchni leży ciasto. Przyniesiesz? Jasne. Masz. I zrób z tego pożytek. Co to jest? Jak to co? Nie dziękuj. No ale jak to? Ale niech ci nie będzie głupio. Głupio? No chyba nie będziesz marnował takiej miłości dla paru groszy. Mamo? Tak? Tu nie ma żadnego ciasta. Co jest? Co ty? No powiedz. Kacper chciałby ci się oświadczyć. No, czy ty... Czy ty wyjdziesz za mnie? Dzieci, kochane, ja całe życie na to czekałam. Tak się cieszę. To do jutra. Dobranoc. 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 Fajny ten twój Kornel. Żaden mój Kornel. Kolega ze studiów. Kolega? Na pewno? Na pewno. Robimy razem projekt. Spotkanie literackie i mieliśmy napisać scenariusz imprezy i teksty. Jak wam poszło? Nieźle. Ale mam jeszcze dużo do nauki, także idę szybko coś zjeść i wracam do pracy. Dobranoc, jakby co? I bez głupich min, proszę. A dla mnie to jednak chłopak. Albo chociaż kandydat. Becia, chłopak, nie chłopak, ale to jest dobry prognostyk na przyszłość. Najważniejsze, że Marta spotyka się z ludźmi. No, wiesz, trochę to jest wymuszone przez studia. No, od czegoś trzeba zacząć. Co? Najważniejsze, że wychodzi na prosto. Czuliśmy, że wizyta Kornela to był jakiś mały przełom. Marta ewidentnie wracała na właściwe tory. No i to nas trochę uspokoiło. Co to było do cholery? Co ty sobie myślisz? To nie ja, tylko twoja matka. Ona mi się oświadczyła Nie, ale dała pierścionek i kazała wręczyć. i ty tak po prostu to zrobiłeś. A co miałem zrobić? Nie oświadczać się. A ty? Mogłaś nie przyjmować. Nie mogłam. Wystarczyło powiedzieć nie. Widziałeś, jak się wzruszyła? Bierze leki na migotanie przedsionków. Nie przeżyłaby tego. To nie zwalaj na mnie. To był zły pomysł. Wykorzystała cię. Nie, to nie jest moja wina. Zrobiłem to dla ciebie. Dla mnie oświadczyłeś się przed moją matką? Sama chciałaś, żebym ci pomógł. I w ogóle żałuję, że cię posłuchałam, idioto. Zawsze to samo. Od 18 lat najpierw każesz sobie pomagać, a jak coś nie wychodzi, to zwalasz na mnie. Bo to zawsze jest twoja wina. A może wreszcie przyznasz, że nie masz nikogo poza mną? Że tylko ja mogę z tobą wytrzymać? O co ci chodzi? A jak myślisz? Gratulacje od cioci Lusi. Nie no, rodzina już wie. Widzisz, co narobiłeś? Wypieprzaj stąd! W ogóle już rozwaliłeś mi życie doszczętnie! O, Karolcie, aleś mnie przestraszyła. To było Co kłamstwo. się stało? To było kłamstwo, zwykła ściema. Jak to kłamstwo? No może trochę pomogłam, ale on cię kocha. On mnie nie kocha. Nasz związek to ściema. Jak to? No, żebyś się odczepiła, żebyś przestała mnie nachodzić. Ale nie mogłaś.
Zmusiłaś mnie do tego. Ale córeczko, ja naprawdę chciałam dobrze. Przecież wy tak do siebie pasujecie. Nie pasujemy do siebie. Poza tym przez ciebie pokłóciłam się ze swoim prawdziwym, jedynym przyjacielem. Przeze mnie? Tak, przez ciebie i przez tą twoją manię szukania faceta dla mnie. Wiesz, córeczko kochana, ja naprawdę chciałam dobrze. Ale ja nawet nie wiem, skąd ty masz pieniądze na to wszystko. Na pierścionek i na to nasze rzekome wesele. Poza tym przysięgam, to było ostatni raz, kiedy wtrącasz się w moje życie. Kochanie. Zmieniłam zamki. I przestań ciągle do mnie przychodzić. Przecież mam już 35 lat. Kochanie. A ślubu nie będzie. Powiedz to cioci Lusi, bo ja nie mam zamiaru jej tego przekazywać. Karolcia! Dzień dobry. Dzień dobry. Wy macie mój baner podobno. No, Pan Doba, Aleksander Doba. No tak, rano jak patrzyłem w lustro, no to byłem ja. Poznałem pana od razu ze zdjęcia, tylko ma pan brodę trochę krótszą. No jest pan bez kajaka. No ale ja kajakiem wszędzie nie pływam. Tutaj nie mógłbym wpłynąć, przyszedłem pieszo. No tak, no trzeba mieć swoje zasady. Pan powiedział, że po baner, to ja już po niego no pójdę. leć. No ale jak on się tutaj u nas znalazł? A to właśnie dla mnie też ciekawe, bo ja miałem 3 banery, to tej wielkości. Tam były trasy moich wypraw przez ocean. I jak prezentowałem dzieciom, to pokazywałem te trasy. I wszystkie 3 dostały nóg. Po prostu mi ktoś, tak by mówiąc, ukradł je. Proszę zobaczyć, to ten? O, no świetnie, to mój. Autentyczny, dziękuję bardzo. Jak wspaniale. No, wie pan, to cenna rzecz dla naszego Lombardu także. Romek, no przecież pan nie zapłaci ani grosza. Ale nie, dla mnie jest bardzo cenne, ja Nie, się nie. chcę odwdzięczyć. Nie. Może jakieś znaleźne? Nie. Nie, ma mowy. znaleźne musi być. Nie ma mowy. Nie ma mowy. Nie, zaraz, no. Bym się głupio czuł, ale może tak. Ja mam książki o moich wyprawach. I je wam tutaj odpowiednio z autografem zostawię. Jeżeli po polsku, to ja chętnie przeczytam. Oczywiście. Romek, daj spokój. No co? Ale był naprawdę zadziwiony pana wyczynami. Mnie bardzo ciekawi, jak się ten baner tutaj znalazł. Ciekawe, kto go przyniósł, bo przecież mi ukradli i ktoś ukradł i tu do Lombardu przyniósł? Czy dałoby radę to jakoś wyjaśnić? No, da się to sprawdzić. Mam pewien sposób. Nie myliłem się. Wystarczyło przejrzeć zapis monitoringu sprzed Lombardu i od razu zobaczyliśmy, kto wrzucił nam baner i te inne rzeczy do kosza. Znaliśmy gagatka. Dla Romka, z pozdrowieniami. Olek Doba, to jest super. uśmiech z brodą mój. No będzie się cieszył. No to bardzo, ja też jestem zadowolony. Bardzo panu dziękuję. Dzień dobry. Macie Dzień jakieś dobry. łańcuszki może? Tak, proszę bardzo. Pan Doba. Tak, we własnej osobie. Pan tutaj pracuje? Nie, co prawda żadnej pracy się nie boję, ale jako młody człowiek, jeszcze mam niecałe 74 lata, chcę się wybrać na kolejną wyprawę. A co pan teraz planuje? Atlantyk. O, tak? Przecież pan już przepłynął 3 razy. Tak, ale tym razem do tyłu. Do tyłu? Jak to do tyłu? Kajakiem płynie się do przodu i wiosłuje się tak, no? A ja teraz chcę przepłynąć Ocean Atlantycki łodzią wiosłową. A tam się wiosłuje tak i się płynie do tyłu. Coś innego. Ile razy można to samo robić, co się trochę znudziło, nie? Coś innego, nowego i będzie frajda. Jesteśmy. Panie Aleksandrze, jest i on. Oto nasz sąsiad, który nam nielegalnie podrzuca banery podróżników do śmietników. O, ciekawe, to wyrzucił pan taki baner mój tutaj wspaniały do śmietnika? Już go demonstruję. Tak, Ja nie tak? wiem, skąd on się tam wziął. Ja wyrzuciłem go może razem z innymi rzeczami syna. A, rzeczy syna pan wyrzucił. Tak, za bałagan i niesprzątanie. Powiedziałem, że jak nie będzie sprzątał, to wyrzucę ten cały jego bałagan na śmietnik i wyrzuciłem. Ja niedługo wyjadę z tą cenną rzeczą dla mnie, ale zanim wyjadę, chciałbym z pana synem trochę porozmawiać. Będzie to możliwe? Tak, nie ma problemu. Dowiedzieliśmy się, skąd te rzeczy wzięły się u nas na śmietniku. Ale jak trafiły do syna pana Kliszewskiego, to dopiero miało się wyjaśnić. Romek? Przepraszam. Dokończ z paniami, dobrze? No, ja w porównaniu z szefową wiem o łańcuszkach. Wystarczająco. Dasz radę. Bardzo proszę. No dobra. Szefowa by lepiej doradziła, ale jest chwilowo zajęta, więc w czym mogę pomóc?
Dzień dobry, co się stało? Muszę oddać pierścionek. No ale co, córka zerwała zaręczyny? Oszukali mnie. Kto? Moja własna córka i ten jej pseudoukochany. A ja przecież chciałam dobrze. Chciałam pomóc. Nie, nadal nic nie rozumiem. Bo ci młodzi to dzisiaj tacy niezdecydowani. A ja to dla nich zrobiłam. A oni takie coś. Mnie, matce. Pójdziemy na zaplecze, dobrze? Karolina! Karolina, stój! Czemu taka jesteś? Nie odezwałaś się do mnie od rana. Nie mamy o czym rozmawiać. Czemu karzesz mnie za swoją matkę? To było głupie i tyle. Cześć. Nie było. Porozmawiaj ze mną, proszę. Nie chcę. Czemu odpychasz wszystkich, którym na tobie zależy? Nic nie wiesz. Wiem. Od 18 lat wiem. Przestań w końcu udawać. Co niby udaje? No brawo, moi drodzy. Od dawna wszyscy wiedzieli, że coś jest między wami. To nie tak, panie rektorze. Przepraszam, żona czeka. Moje gratulacje. Do zobaczenia. I powodzenia. Oto sprawca całego zamieszania. No proszę. No powiedz, jak ten transparent do ciebie trafił, co? No bo była prelekcja w naszej szkole i spodobał mi się. I co, i tak po prostu wziąłeś? No tak. Chciałem mieć inną pamiątkę niż wszyscy. Artek lubi gromadzić różne przedmioty, kolekcjonować i stąd ten cały bałagan w domu. A i co, chciałeś się chwalić takim ukradzionym transparentem? Nie chciałem się chwalić. Chciałem po prostu go mieć. Czy ty zdajesz sobie sprawę, że pozbawiłeś mnie baneru? Ja przyjeżdżam do was, demonstruję, pokazuję, a ty tak po prostu go okradłeś. Wiem. Przepraszam. A chociaż ta moja prezentacja u was, podobała się tobie? Jasne. Świetnie pan prezentuje, naprawdę. No dobra, słuchaj, ale kara musi być, a mamy tutaj kilka rzeczy do Romek, ogarnięcia. no co ty, no przecież nie tobie Artek wyrządził krzywdę, prawda? Ale faktycznie. Nie ma co z tego robić wielkich problemów. Wyjaśniło się, to jest najważniejsze. A Artek będzie miał nauczkę na przyszłość i więcej podobnych rzeczy nie zrobi. Artek będzie sprzątał swój pokój. W zamian będzie mógł odzyskać rzeczy z waszego śmietnika, zwłaszcza zeszyty ze szkoły. To zeszyty też mu pan wyrzucił? Co były w tym całym bajku? No nie wierzę. Słuchaj, akurat zeszytów to ja nie brałem, więc możesz ich poszukać w tym śmietniku, a samoloty i plakaty są na zapleczu, zaraz ci przyniosę. No już, szukaj. Tylko nie narób mi tam bałaganu, tak? Bo ja tego bajzlu po tobie nie będę sprzątać. No i tak szczęśliwie, chociaż jeden baner się znalazł, odzyskałem, także happy end jest, a pozostałych banerów nadal będę szukał. Może też je kiedyś odzyskam, jestem optymistą. Nie wiem, co powiedzieć. Ja wiem. Nie mów. Kocham cię. Nie. Tak. Od dawna. Byłeś w zmowie z moją mamą. Wykorzystałeś sytuację i mnie? Nie, po prostu. Co po prostu? Po prostu... Bałem się, że stracę najlepszą przyjaciółkę. Od lat. Od liceum. Odkąd zobaczyłem cię na rozpoczęciu roku szkolnego, uśmiechnęłaś się do mnie. Czemu nie powiedziałeś? Bałem się, że mnie odrzucisz. Odrzuciłabyś? Hej, czemu płaczesz? A ty? Zapytałem pierwszy. Byłam głupia. Może trochę. Cicho. Wcale nie byłeś lepszy.
O, cześć. O, cześć. Ja właśnie wychodzę. Tak, o proszę, ale jaka elegancka. A co to, jakaś randka? Kaziu, no po prostu się ładnie ubrała i tyle. No co, tylko tak pytam. Idę na spotkanie literackie, które zresztą sama współorganizuję. To ten projekt, o którym mówiłaś, tak? Z tym Kornelem? Tak, z tym Kornelem, ale to nie jest ważne. I proszę, nie dopowiadajcie sobie historii, dobrze? Nie całe życie kręci się wokół facetów. No wiesz, tata jest trochę przewrażliwiony. Idź i dobrze się baw. Dzięki. Będę późno. Marta, to... Nawet nie proponuj, że mnie zawiedziesz. Dam sobie radę. Pa. Pa. Kasiu, no musisz tak zawsze. A wczoraj się tak dopytywałaś o tego chłopaka, no a dzisiaj? No dopytywałam. Ale trzeba jej dać spokój, a wszystko się ułoży. Zobaczy, że się ułoży. Bycia miała sporo racji. Marta w końcu odzyskiwała humor i temperament. Zaczynała z powrotem normalne życie. Kwestią czasu było, że kogoś pozna i wszystko będzie tak, jak być powinno. Karola. Pomilczmy trochę. No nie, mama. Nie mogę. Ubieraj się. No ale właściwie co z tego, że mama? Przecież już i tak jest po wszystkim. Cześć. Cześć. Naprawdę zmieniłaś zamki. Tak. No trudno. Nie mam ci tego za złe. Chciałabym porozmawiać. Mamo, musimy dziś rozmawiać. Jestem bardzo zmęczona. Nie, kochanie. Ja muszę powiedzieć ci to wszystko dzisiaj. Chciałabym cię przeprosić. O, to coś nowego. Proszę cię, nie utrudniaj. Ja wiem, że źle zrobiłam, że wywierałam presję na tobie i na Kacprze, ale ja to wszystko robiłam dla was. Dobrze, mamo. Ja wiem, rozumiem to. Nie rozumiesz. Ja naprawdę chciałam dobrze. Po prostu w pewnym wieku. Dzień dobry, pani Weroniko. Dzień dobry. Ślub będzie w swoim czasie, dobrze? Dzień dobry. Obiecuję. Drodzy widzowie, zwracamy się do was z wyjątkowym apelem. Panu Aleksandrowi Dobie naprawdę zaginęły transparenty, które wykorzystywał w trakcie swoich pokazów. Jeśli ktoś z państwa coś o nich wie albo je ma, to bardzo proszę o informacje, a najlepiej o ich zwrot. Dokładnie, te transparenty powinny wrócić do pana Aleksandra, by mógł je wykorzystać przy kolejnych prelekcjach, w trakcie których inspiruje nas do pokonywania granic. I oczywiście zaraża ludzi swoją wyjątkową, pozytywną energią, jak nas tutaj wszystkich na planie serialu. Mamy nadzieję, że transparenty wrócą do pana Doby, tam, gdzie jest ich miejsce. Więcej informacji o serialu na naszej stronie na Facebooku, Instagramie i TikToku.